No i to jest właśnie ten kompleks nagraniowy, który kocham. Praktycznie całe swoje życie zawodowe opieram na współpracy z Polskim Radiem. Na początku byłem pracownikiem, a teraz mam własną działalność. Zakładam, własne że pomysły. na początku to były jakieś rzeczy związane z tym, że pomagałeś komuś, tak? Czy nie wiem, jak to jest po studiach? Czy rzucili cię od Ja w razu na czasie głęboką studiów wodę? Wpuścili mnie tak naprawdę na głęboką wodę już na 3. roku studiów. Aha, okej. Profesor mnie wyłapał w akademiku, mówi: Panie Tadziu, to jest takie proste nagranie do zrobienia, to niech pan przyjdzie i Aha. zrobi. No to zrobiłem. Jak zrobiłem pierwsze i zobaczyli, że dałem radę, to potem było drugie, trzecie Aha, rozumiem. i kolejne. No i potem pracowałem już bardzo dużo Aha. jako pracownik etatowy. Moja średnia ilość godzin pracy na dobę wynosiła 12. Na dobę. Na dobę. Tak. I Okej. to był cykl taki typu 15, 3 rano. Aha. W związku z czym no niestety to pasja. Tu się pracuje, kiedy jest potrzeba, kiedy są możliwości. Oczywiście bardzo trudno jest to pogodzić z życiem rodzinnym, z zadbaniem o dom, o dzieci. No i trzeba się gimnastykować. Jak człowiek wybiera pasję i rodzinę, no to jest duże wyzwanie. Mhm. Okej, a w tej sali, która tutaj jest? To jest studio imienia Witolda Lutosławskiego, największe studio w tym kompleksie. Aha. I to jest studio, gdzie się odbywają koncerty transmitowane, nagrywane, gdzie się odbywają nagrania bez publiczności. Tu jest widownia na 450 osób, wspaniała akustyka. No to jest w ogóle filar tego obiektu. Najdroższe, największe, najpiękniejsze. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Tu Meandry Techniki. Przed nami drugi odcinek z cyklu o tym, jak powstają płyty. Przypomnę, że wspólnie z Adrianem Krupowiczem i Danielem Kostrzewą prowadzimy taki projekt prześledzenia tego procesu powstawania płyty od samego początku, od pierwszej myśli, od postanowienia w głowie artysty, kompozytora, w tym wypadku Leszka Komosy, przez wszystkie etapy, aż do gotowego krążka, który będzie dostępny w sklepie. Rozmawiamy, jak wspomniałem, z kompozytorem, z muzykiem, z autorem płyty Leszkiem Komosą. Rozmawiamy z Tadeuszem Mieczkowskim, inżynierem dźwięku, człowiekiem, który realizuje nagrania, realizuje je zgodnie z wytycznymi, z zasadami Dolby Atmos. Zresztą co ja tu będę mówił? Wszystko zostało opowiedziane wewnątrz materiału. Zapraszam po raz drugi do wnętrza studiów Polskiego Radia. Adrianie, jesteśmy w studiu, w perełce studiów Polskiego Radia. To jest studio S1, największe, nosi imię Witolda Lutosławskiego, z publicznością, z reżysernią na górze, z potężnym składem, z zapadniami, którymi wyjeżdżają ciężkie instrumenty, okej. fortepiany i inne sprzęty, gdzie mamy cudowną akustykę. Długi, piękny, naturalny pogłos, gdzie mamy mnóstwo przyłączy mikrofonowych, gdzie krzyżują się sieci analogowa i cyfrowa. Tu są tak naprawdę dwie cyfrowe sieci. Sieć Dante, która obsługuje nagłośnienie oraz możliwość przesyłania sygnału w inne miejsca. Sieć Nexus, która łączy nie tylko pomieszczenia studyjne w tym obiekcie, ale z innymi budynkami rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. I to jest tak, że te wszystkie studia S1,
S2, S3, S4 można wykorzystywać równocześnie i można nagrywać równocześnie to samo dzieło. Ja miałem tu takie nagrania, gdzie w S4 siedział big band, tutaj siedziała wielka orkiestra symfoniczna, w S2 stał chór. Można wszystko ze wszystkim połączyć i mieć 100% separację i wtedy pytałeś wcześniej o słuchawki. No Tak. nie ma szans, żeby nie działać ze słuchawkami, bo ci muzycy, którzy są tutaj i dyrygent muszą wiedzieć, co się dzieje w studiu obok, bo inaczej to byłaby wieża Babel. Tu nikt z nikim by się nie spotkał muzycznie. Tak, ale to mówiłeś też na tym najprostszym przykładzie, że na przykład wokalistów się odseparowuje, prawda? No A tak, tutaj to już jest... to już jest potężne odseparowanie. połączenie. To już bardzo duże odseparowuje się całe zespoły artystów. Akurat tu mi się rzuciło w oczy, że te dwa mikrofony, które stoją, to są Neumana. Tak, i to jest bardzo wypasione Neumanny. Widzę że ten sam Neumann, o którym wcześniej mówiliśmy pod kątem wycinania płyt gramofonowych, który jest takim Rolls-Royce'em, tak samo w dziedzinie Dokładnie. mikrofonów. Dokładnie. To były jedne z pierwszych mikrofonów historycznie w ogóle, które I się tutaj pojawiły. tak naprawdę do celów dokumentalnych, takich to co prawda tu ta instalacja jest instalacją stereofoniczną, bo to jest podstawa nadawania w Polskim Radiu, podstawa odsłuchów u ludzi w domach z telewizora. Ale te mikrofony, które tu wiszą nad nami, No. to też są właśnie do tej instalacji stereofonicznej? Oczywiście, Tak? bo Też to są tutaj. wszystko pary. Okej. To jest wąska para, Aha. to jest szeroka para, a tamto to jest para, która publiczność. zbiera publiczność. Okej, Natomiast jasne. podstawowymi mikrofonami są te wielkomembranowe Neumanny i tak naprawdę mikrofonów nie musi być las. Wiadomo, że do systemów imersyjnych musi być ich więcej. Tak, to co Ale to, co mówiliśmy ci o tym mówiłem, że drzewku. nagrałem pasję Jana Sebastiana Bacha i nie było podpórkowych mikrofonów dla każdego artysty. Były te ogólne i ewentualnie głosy poszczególnych śpiewaków miały dodatkowy mikrofon w celu lepszej zrozumiałości tekstu. I tylko po to. Na pewno nie po to, żeby dogłaśniać albo coś. Aha. No. Okej. No ten mikrofon też wygląda, ale myślę, że padło ważne hasło, że to jest mikrofon wielkomembranowy. Tak. Czy to jest coś w tym takiego, że mamy jakieś ograniczenia w postaci takich mniejszych mikrofonów, a na przykład ten wielkomembranowy coś nam daje, czego na przykład nie wychwycimy? Jakie mamy, nie wiem... Moim zdaniem zdecydowanie Tak? ten wielkomembranowy działa dużo, nie chcę użyć określenia lepiej, ale po prostu to jest inny rodzaj dźwięku. To tak jakby porównać MP3 i bardzo wysokiej klasy plik WAV na przykład. Inny jest konkret, inna odporność na bardzo duże dynamiki. Generalnie liniowość mikrofonu od najniższych, niskich tonów pod najwyższe. No to jest bardzo dobry mikrofon, niestety też bardzo drogi. Tak, myślę, że wyjątkowa okazja dla osób, które oglądają kanał, bo dzisiaj zajrzymy trochę od kuchni i zaczynamy rozmowę z Tadeuszem Mieczkowskim. No, osoba, która ma ogromne doświadczenie i właśnie dlatego chciałem, nie mówię tego złośliwie, ale dla mnie jesteś trochę takim bohaterem drugiego, a nawet i trzeciego planu, bo jesteś zawsze w produkcji muzycznej, no ale na teledyskach Ciebie nie widzimy, a z kolei jak się spojrzy tutaj na te rzeczy, które wiszą nad nami, czy te dwie nagrody, które są obok, no to bez tego by się nie wydarzyły te produkcje, tak? Więc ja spojrzałem sobie delikatnie na Twój życiorys. Widziałem, że tam naprawdę z wieloma artystami współpracowałeś, bo Twoja przygoda taka zawodowa zaczyna się od 89 roku. No ja wtedy miałem 3 lata i stawiałem pierwsze kroki, ale jeszcze nie zawodowe. Natomiast u Ciebie zaczęła się prawdziwa praca. Tutaj w studiu jesteśmy
w największym chyba kompleksie takim studyjnym, który jest w ogóle tutaj w Polsce, działa. prawda. I ty w zasadzie no, od początku swojej kariery zawodowej byłeś właśnie tutaj. Współpracowałeś z wybitnymi artystami. Co ciekawe, no to zarówno byli tacy artyści, których znamy wprost z utworów, czyli Edyta Górniak, Anna Maria Jopek, ale też i osoby, które zarządzają całą orkiestrą. Adam Sztaba, muzyka filmowa, Zbigniew Preisner. Także no, z każdej możliwej strony od tej strony muzycznej działałeś. No i chciałbym właśnie, żebyś nam powiedział dwa słowa odnośnie tego, jak to wygląda i przede wszystkim może właśnie nawiązując jeszcze do tego obiektu i do tych wszystkich realizacji, którymi się zajmowałeś. Które są takie twoje ulubione, nie wiem, takie najbardziej były wymagające? Co z tej długiej przygody, wiesz, jest takie, no, najbardziej wspominasz i... No, chcę powiedzieć, że przygoda rzeczywiście była długa i trwa ciągle, na moje szczęście. Natomiast jak gdyby sposób myślenia, sposób pracy, technologie kompletnie się zmieniły. Kiedyś, gdy ja tutaj zaczynałem, były magnetofony wielośladowe. Studiów w Polsce było kilka takich porządnych. W tej chwili tutaj mamy kilkanaście w tym jednym obiekcie. Natomiast jak gdyby kiedyś nie można było nagrać płyty, nie wchodząc do studia. Dzisiaj ja na przykład z przymrużeniem oka oglądam ogłoszenia, wynajmę studio, uwaga, na wyposażeniu mikrofon, co mnie bardzo śmieszy, bo w tych czasach na jeden mikrofon to można nagrać pojedyncze dźwięki i na jedną ścieżkę. Natomiast można ćwiczyć sobie w domu, można sobie robić demówki. Niestety czasami te demówki zostają już produktem końcowym z powodu braku budżetów na porządne nagrania, ale to nie szkodzi. No, każdy niech robi jak umie i czym może. W każdym razie różnica jest taka, że kiedyś orkiestrę jak się nagrywało, to trzeba było się zmieścić powiedzmy na 5-6 śladach całą orkiestrę grającą na 100%. W dzisiejszych czasach są założenia, że się nagrywa duży projekt i ma być na przykład 190 kanałów do dyspozycji. No i wtedy bez podstawienia tutaj specjalnych wozów transmisyjnych, które w sieciach cyfrowych mogą się z tym łączyć i rejestrować, to nie ma mowy, bo analogowe konsolety, no to największe to mają w okolicy 128 kanałów. Polskie Radio dysponuje konsoletami, które mają 48 kanałów, a w S4 legendarnym nawet mniej, bo 40. I się da się wszystko zrobić, jak się wie, co się chce zrobić. W związku z czym, ponieważ jak gdyby system rejestracji od mono poprzez stereo, poprzez quadro ewoluował i obecnie na przykład ja od kilku lat rejestruję, miksuję, postprodukuję i koduję do różnych systemów, ale sygnał imersyjny. Co to jest ta imersja? Imersja to jest takie zjawisko, które pozwala, że słuchacz jest otoczony dźwiękiem. I tu możemy brać pod uwagę różne aspekty. Albo on jest otoczony dźwiękiem takim, że co innego słyszy z przodu, a co innego z tyłu, a co innego jeszcze z góry. Mówię o co innego w tym sensie, że to są różne instrumenty, różne warstwy muzyczne. W filmie to jest bardzo dawno stosowane. Pierwsze swoje miksy w Dolby Atmos to robiłem z repertuarem muzyki klasycznej. I to nie było nic innego, jak na przykład pierwszy miks utworu w postaci Pasji Krzysztofa Pendereckiego nagrałem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. I ponieważ dzieło to powstało 50 lat przed nagraniem, to było cudowne, że ja jak gdyby
będąc w sali filharmonii, już byłem inspirowany i dostawałem gotowy materiał, jak to w przestrzeni ułożyć. Polega to na tym, że jeżeli w tej pasji mamy do dyspozycji 4 chóry, chóry są rozstawione w filharmonii, dziecięcy gdzie indziej, mieszany gdzie indziej, chór kolejny na pierwszym balkonie, jeszcze następny na drugim balkonie, gdzie mamy 10 kontrabasów w partyturze, gdzie są 3 harfy, gdzie są to jest potęga po prostu. I do systemu imersyjnego, czyli do takiego Dolby Atmos, to pan Krzysztof Penderecki wymyślił już to, moim zdaniem, w momencie pisania. On prawdopodobnie nie zastanawiał się, jak to zarejestrować, ale na pewno wiedział, jak chciałby to słyszeć. I gdy przyszedł na premierę takiego miksu atmosowego do Narodowego Instytutu Audiowizualnego, gdzie jest taka aparatura odtwarzająca, to on był w niebo wzięty, że poczuł się, że jest w swojej muzyce, w jej sercu, w samym środku, gdzie dźwięk otaczał go z przodu, z tyłu. Oczywiście potem były następne dzieła, to był Wojciech Kilar, to był... oj, zapomniałem nazwisko. Ja, przepraszam, że ci wejdę w Tak. słowo, ale myślę, że mamy fajne zobrazowanie do tego, o czym mówisz, bo tutaj za nami znajduje się ekran. Jak sobie włączymy muzykę, to możemy sobie właśnie spojrzeć, jak to wygląda. I w tle, jak będziemy rozmawiać, to jest kilka utworów, które przygotowałeś. I to akurat widzimy prostą realizację, gdzie mamy kilka źródeł, które zmienia się natężenie, tak, ale te punkty są tutaj statyczne w tym momencie, przynajmniej tak ja widzę. I się pewnie pojawią jakieś momenty, gdzie będą się zmieniały położenia tych Tak. punktów. I ja wytłumaczę może, No. żeby nie myśleć, że jak te punkty są statyczne, to tam się nic nie dzieje. Bo to jest akurat przypadek taki, kiedy widzimy sygnał, proszę popatrzeć, to jest sygnał, który mniej więcej dociera do głośników, które mamy. Natomiast w tym układzie nie jest pokazane, co się dzieje między tymi punktami. I teraz tak, w systemach imersyjnych mamy do dyspozycji z taką podstawą brzmieniową to coś w rodzaju stereo, czyli słuchamy utworu muzycznego, z lewego kanału do prawego przejeżdża dźwięk jakiegoś instrumentu, ale my go nie widzimy, tak jak tutaj. Natomiast on jest. To samo jest w tym miejscu. I załóżmy, że mielibyśmy pojedynczy sygnał, prawda? I to łatwo sobie wyobrazić. Na przykład nie musi to być muzyczny sygnał. Jedzie motocykl. Pojawia się z lewej strony, przejeżdża przy lewym głośniku i on wtedy jest bardzo dynamiczny. Im bardziej się zbliża do prawego głośnika, to ten lewy głośnik pokazuje, że ma sygnał mały, a ten duży sygnał przechodzi do prawego. I tego nie widać. Natomiast słychać. Natomiast w systemie imersyjnym dochodzą jeszcze 2 wymiary. Oprócz lewo-prawo dochodzi jeszcze przód, tył oraz góra-dół. Czyli ten dźwięk nas może w każdym sensie omotać, owinąć i to jest to piękno. Dla mnie. Ja jak się przełączam z Dolby Atmos na sygnał stereofoniczny, no to tu ostatnio Leszek Komosa właśnie użył określenia. To jest mniej więcej tak, jakby z Lincolna przesiąść się do Malucha. To jest tak duża różnica w percepcji. Ja jeszcze nie słyszałem tutaj opinii w tym studiu, a przychodzi tu dużo ludzi, dużo z ciekawości, dużo chce poznać to, dowiedzieć i tak dalej, albo usłyszeć, jak nagrania, których normalnie się słucha w domu, z radia i tak dalej, brzmią właśnie w tym systemie. I tu na przykład Leszek jest pięknym przykładem, bo on jak pierwszy raz usłyszał nagranie w systemie Dolby Atmos, powiedział: ja tylko tak chcę. W związku z czym premiera jego najnowszej płyty będzie w studiu Dolby Atmos, w studiu Universus, który ma genialny system odsłuchowy i gdzie wchodzi kilkadziesiąt osób
w komfortowych warunkach, no, mogę śmiało powiedzieć, że lepiej to brzmi niż w najlepszym kinie, gdyż jest to sygnał wzorcowy, który służy do tego, żeby produkować dopiero potem następne nośniki, czy skomprymowane, czy nieskomprimowane. No w każdym razie po to się to robi, aby mieć pełną kontrolę nad tym, co tworzymy. I na przykład tutaj, co to w ogóle jest? Generalnie jesteśmy w pomieszczeniu, to jest to moje słynne studio Master Sound, które tak naprawdę jest reżysernią. Reżysernia, a reszta to są integralne rzeczy. Nie da się w reżyserni zrobić dobrego nagrania muzycznego, bo tu nawet nie ma gdzie posadzić artystów. Tu akustyka służy do tego, żeby dźwięk pochodził nie z odbitek ścian, ale prosto z głośników. W związku z czym to studio jest połączone siecią światłowodów ze studiami tymi tutaj w tym obiekcie w postaci S1, S2, S3, S4 do S16, gdzie można po prostu umieszczać artystów, gdzie wszystkie te sygnały stamtąd tutaj docierają i można w czasie realnym słyszeć od razu, jak to brzmi, można reagować, no bo nie ukrywam, jeżeli jest dużo artystów w jednym pomieszczeniu i oni ze sobą nie zaczną współpracować, albo jest źle dopasowany skład do partytury czy coś, no to wiadomo jest, że jak się posadzi 4 puzony, 3 trąbki, tubę i resztę instrumentów dętych, a na przykład kwintet smyczkowy będzie składał się z jednego muzyka w każdym głosie, to ten kwartet nie ma żadnych szans. Nawet gdyby grał tutti, głośno, forte, natomiast przy partiach cichych, pizzicato to w ogóle można zapomnieć. W związku z czym dopasowujemy wtedy metodę nagrania, metodę jak gdyby zagrania poszczególnych partii, jak również wpływ na inne warstwy, bo w dzisiejszych czasach nie zawsze się nagrywa całą orkiestrę razem. Innego dnia się nagrywa instrumenty etniczne, bo artyści etniczni na przykład nie czytają partytur, ale oni tworzą coś, co z ich serca wyskakuje, jest niepowtarzalne. Brzmieniowo, jakościowo, już nie wspomnę o takich sytuacjach, kiedy trzeba mieć potężny skład, a termin musi być jeden. W związku z czym nie da się wszystkich na ten jeden termin umówić i się robi to metodami nakładkowymi, co nie znaczy, że jeden mikrofon jest na instrumenty etniczne, a powiedzmy 5 na orkiestrę. W dzisiejszych czasach to są dużo większe ilości i ja na przykład mi bardzo zależy, żeby każda z warstw była imersyjna już w samym nagraniu. Tak, ja jeszcze tutaj Cię właśnie dopytam, bo celowo jak chcieliśmy zrealizować taki wiesz, no, odcinek, w którym pokażemy, jak się robi taką zaawansowaną produkcję, bo bardzo łatwo byłoby nam zrobić program, w którym powiemy o najlepszych sztukach kulinarnych i opowiemy o przykładzie robienia jajecznicy, tak? No i wtedy, wiecie, no nie da się tego źle pokazać, ale mało spektakularne. Bardziej my tu mówimy właśnie o czymś, co jest na przykład, nie wiem, ratatouille, tak? Albo czymś, co wymaga i tutaj dlatego właśnie skorzystaliśmy z tej płyty Leszka Komosy, bo tutaj bardzo dużo tych zaawansowanych elementów się dzieje. I ja się odwołam tutaj do tych rzeczy, które też są pokazane tu i gdzieś tam się pojawią w przebitkach, bo to, co mnie zainteresowało, to to, że no, najprościej, tak? Laik mógłby sobie wyobrażać, że nagrywamy stereo, 2 mikrofony i mamy nagrane stereo, prawda? Natomiast tutaj się bardzo dużo dzieje, no i między innymi mamy to Deca-Tree, na którym są rozmieszczone mikrofony, ale też to, co rzuciło mi się bardzo w oczy, to to, że jak się przyjrzymy, to tu jest więcej mikrofonów rozlokowanych. Akurat tu po mojej stronie też stoi
Audiobox, jeśli dobrze mówię, tak? No to jest Stagebox akurat, Stagebox. ale można tak nazwać. I ten Stagebox był właśnie w trakcie tej realizacji, on był już rozmieszczony w tej sali i z niego ten sygnał docierał tutaj do ciebie, do reżyserki. Tutaj widać ten rak ze Stageboxami. Ich tu było znacznie więcej. Znacznie więcej, to co tak, mówiłeś dlatego, o tych kanałach. Dlatego, że A tylko to, co jeszcze od razu ci zadam to pytanie, żeby wyczerpać temat, czyli to, co jest intrygujące tutaj, to po pierwsze, że mamy ten Deca-Tree, na którym już są mikrofony, więc wydawałoby się, że może to wystarcza do tej przestrzenności, a drugie, że oprócz tego na sali są jeszcze rozmieszczone mikrofony, więc jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego No już taki mówię, układ jest. tutaj na tym zdjęciu widać tylko jedno Deca-Tree. To jest Deca-Tree 5.0, które służy za odsłuch sarandowy poziomy. Natomiast nie widać tutaj takiego Deca-Tree, które stał... O, tu widać statyw od niego, tylko nie widać okej. już mikrofonów. Okej. W każdym razie to jest Deca-Tree, które ja nazywam 4.0. I to są moje własne konstrukcje z poliwęglanu. I mikrofony wiszące tam odpowiadają tym głośnikom, które wiszą nad nami, które są w każdym systemie Dolby Atmos. Tam jest rozróżnienie, że nie dość, że z góry, to jeszcze jest rozróżnienie, że z przodu z góry i z tyłu z góry. I to jest ta innowacja, że 2 Deca-Tree, ja na przykład już takim systemem na przykład nagrałem w ubiegłym roku w auli Uniwersytetu Warszawskiego pasję Jana Sebastiana Bacha z Sinfonią Warsowią i chórem Uniwersytetu. I to było jak gdyby... To brzmiało już potem u mnie tak, jakby ten dźwięk nas otaczał. Ale ktoś powie, no tak, ale kto ma w domu taki sprzęt, kto te... No i właśnie tutaj brak świadomości. Otóż sygnał Dolby Atmos, powiedzmy, który jest przestrzenny, imersyjny, ja jednocześnie w czasie... Zaczynam od najwyższego formatu. W moim przypadku jest to 7.1.4. 7 w poziomie, subwoofer i głośniki sufitowe. I sytuacja jest taka, że współczesne algorytmy do tworzenia miksów binauralnych tak to robią, że słuchacz może sobie założyć słuchawki na uszy i słuchać tego miksu, ale on się różni od miksu stereofonicznego. A czym się różni? No właśnie tym, że potrafimy odróżnić sygnały, które pochodzą do nas, mimo że to są tylko 2 słuchawki. Potrafimy odróżniać sygnały, które pochodzą z przodu, od sygnałów, które pochodzą z tyłu. Jak również, jeżeli są bardzo wyraziste, również z góry. I to jest ewenement tego. No i była teoria taka, że miks binauralny to tylko do słuchawek, a miks stereo to na głośniki. Efekt moich doświadczeń i porównań jest taki, że wypreparowałem takie matryce, które pozwalają jednym guziczkiem przełączyć sobie system odsłuchu. I przychodzą twórcy, przychodzą kompozytorzy, reżyserzy i tak dalej. I ja pokazuję, to jest pełny Dolby Atmos. To jest powiedzmy 5.1, klasyka sarandowa do filmów. To jest odsłuch binauralny, ale słuchany na głośnikach i na słuchawkach oraz odsłuch stereo. I mimo, że to jest płyta winylowa, która wróciła do łaski, wszyscy kochają winyle, moim zdaniem nie tylko za dźwięk, ale również za tą szatę. To jest kompaktowa. Celowo pokazuję No właśnie, obie, żebyś no. właśnie mógł powiedzieć, W każdym razie gdzie mamy... obie te płyty zawierają praktycznie bardzo podobny materiał. Wiadomo, że mastering pod płytę winylową musi być, i to ty o tym najlepiej wiesz, odpowiednio spreparowany, aby się to dobrze nacięło i dobrze było odtwarzane przez gramofon. Natomiast generalnie zasada jest ta sama. Ja, zważając na to, żeby nagranie, powiedzmy, binauralne, stereofoniczne i atmosowe, żeby te nagrania były kompatybilne, ustawiam najpierw dźwięk przestrzenny. Najpierw nagrywam, potem postprodukuję, potem miksuję
Ale przychodzi taki moment, kiedy już wiem, gdzie co wyląduje, przełączam się na odsłuch dwukanałowy, żeby zobaczyć, jakie opcje binauralne mam zastosować w tym miksie binauralnym, aby jak najwięcej było informacji o kierunkach, ale żeby proporcje były zachowane, barwa i przestrzeń. I jeżeli się to robi tak, że się porównuje cały czas, to można dojść do jak gdyby najlepszych efektów. Bo ja nie muszę czekać, co się stanie potem, żeby usłyszeć to kiedyś. Ja to mogę słyszeć od razu, w czasie miksowania. I to jest gwarancja jak gdyby dobrego produktu. No właśnie, a to jest tak, że widziałem inny materiał, gdzie rozmawialiście o tej płycie. No i pojawiło się hasło prymki i instrumentarium. I też chciałem zapytać o tą kwestię, co to jest tak naprawdę ta prymka i to instrumentarium. To jest tak, że artysta przychodzi do ciebie i mówi ci, jakie chce mieć instrumenty, jaka jest kompozycja. Nie. To troszkę nie tak. Ja się zajmuję brzmieniem i rejestracją. Artysta z tym, co chce mówić, jakie chce mieć instrumenty, to idzie do aranżera i do producenta. Potem oczywiście w studiu jest to w jakiś sposób korygowane, ale to już nie te czasy, kiedy w studiu można było spędzić 800-1000 godzin i wymyślać na poczekaniu, a co by było, jakbyśmy tu zrobili tak czy tak. W tym nagraniu Leszka Komosy na nagranie sekcji rytmicznej, czyli perkusja, gitara basowa, gitara elektryczna, fortepian, syntezatory, to my mieliśmy 2 dni, nie więcej. W związku z czym to nie można sobie przyjść i a ja może bym tu chciał na przykład skrzypce, a skrzypiec nie ma, nie? Bo Tak, sekcja się tak. składa z innych No instrumentów. ale zakładam, że tutaj jak już są te 2 dni, kiedy trwa nagranie, to po prostu musi działać. Czyli to już Musi jest działać. dograne, Oczywiście. wiadomo, jakie... To średnio wypadają 2 godziny pracy nad jednym utworem, łącznie z instalacją i z różnymi wersjami, wariantami. Tu już nie ma czasu na zabawę. No Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, bo ja to też jakby trochę wyczerpaliśmy sobie ten temat podczas rozmowy z Leszkiem, ale tutaj dużo się wydarzyło z takiego pozytywnego przypadku. To nie było jakby Leszek stwierdził, że wraca do muzyki, skład też się formował na bieżąco i no ja też się tu znalazłem przypadkowo. Natomiast nie ukrywam, że od początku ta muzyka bardzo mi się spodobała. I no, nie jest to żadną tajemnicą, że ja najczęściej występuję od tej strony, gdzie budowałem sprzęt, tworzyłem jak najlepsze warunki do odsłuchu tego, co już powstało. Natomiast ta płyta od razu mi się rzuciła w oczy też z tego względu, że ona jest naprawdę dopracowana. I tutaj widać, że to jest, są te instrumenty, że to nie jest jakiś typowy, jakiś szybki miks, trochę sklejone, trochę AI i tak dalej. No i właśnie tutaj może chciałbym, także mogę powiedzieć, że tą płytę to ona już miała swój debiut w Niemczech. Wiele osób już widziało ją i jest to, o czym mówiłeś wcześniej, że niby jest płyta, tak, ale jednak słychać, że jest ten efekt binauralny. Rozmawiałem też z dziennikarzami z Niemiec, którzy się wprost zaczęli interesować. Są stricte jakby bardzo mocno nastawieni na analogową technikę, na podejście, ale już słyszeli takie binauralne miksy i to brzmi. zapraszam. Jesteśmy, Adrianie, w legendarnym studiu nagraniowym, w studiu S4. To tylko słyszałem o nim. W tym studiu powstało najwięcej bardzo profesjonalnych nagrań muzyki rozrywkowej. Widzę, że kątem oka już zobaczyłeś gramofon, który tu stoi. Otóż to jest studio, gdzie zobaczysz i gramofon, i magnetofon na ćwierćcalową taśmę stereofoniczny, jak również magnetofony wielośladowe, które zaraz pokażemy.
Konsoleta ma jedynie 40 torów. Jedynie. Ale kiedyś jak się nagrywało i wieloślady mamy na 40 śladów. Otóż używamy do synchronizacji specjalnego urządzenia, które synchronizuje oba wieloślady na podstawie kodów czasowych zapisanych na ostatniej ścieżce każdej dwucalowej taśmy. Konsoleta jest z 1974 roku. Ciągle sprawna, ciągle działa i ciągle pięknie brzmi. Jedynie co w niej należy już omijać, to komputer wewnętrzny. To już nie ta, jak ja zaczynałem tu pracę, to tu były dyskietki 5-calowe, takie wielkie, miękkie, nie? To nawet nie było floppy disk. No, w każdym razie studio, jak widzicie, zachowało swoją dawną strukturę. To jest studio, to jest akurat reżysernia. Do tej reżyserni są podłączone 3 pomieszczenia całkowicie odseparowane akustycznie od siebie. I to jest fenomen, bo można nagrywać różne rzeczy, do filmu idealne, do nagrań big bandowych, do nagrań rockowych. To jest rewelacja. Mamy outboard zupełnie, mało on się zmienił od wielu lat. Analogowe urządzenia. Ja może powiedzmy, czysto. co to jest ten outboard. No to są tutaj urządzenia jak wzmacniacze mikrofonowe, jak kompresory analogowe, jak DSR-y, jak urządzenia produkujące efekty. No tu akurat widać takie, powiedzmy sobie, starsze, ale jest nowy leksykon PCM 96, też sarandowy i są urządzenia, które, powiedzmy sobie, są bardzo dobre, ale to jest to, czego nie widać, bo ich maszyny bardzo hałasują i są wyrzucone do przedsionka. To jest mój ukochany Lexicon 960. To jest 4 maszyny stereo niezależne, bądź sarandowy plus stereo, jak również Mercedes taki, jak to beczka taki był Mercedes, tak. kiedyś taki klasyk. To jest Lexicon 224, który jest po prostu standardem na całym świecie i na przykład jeden z kompozytorów polskich kupił sobie takie 3, tak kocha jego brzmienie. I rozumiem, że co, że nawet do tej pory się go wykorzystuje, tak? Oczywiście, to jest piękny pogłos. Aha. Mój problem z nim polega tylko na tym, Tak. że jest stereofoniczny. Rozumiem. No, tylko stereofoniczny. Aha. No i teraz A chciałem... to jeszcze cię tylko dopytam, bo tu Tak. przyjrzyjmy się na tego sztudera. No. Tu powiedziałeś, że jest ta taśma Ćwierćcalowa. ćwierćcalowa, czyli rozumiem, że tutaj nagrywamy, ile mamy kanałów tak naprawdę? 2. 2, tylko i Lewy, wyłącznie. prawy, koniec. Okej. Więc to jest to, co na tym byśmy nagrali taki wyjściowy master, który trafi gdzieś do realizacji, bo taki widziałem na przykład jako w formie odtwarzacza, Kiedyś to sprzężony z wycinarką. Tak? Kiedyś to się na to nagrywało mix. Już- Nie było datów, nie było cyfrowych urządzeń. My z taśm wielośladowych analogowych po przepuszczeniu przez konsoletę analogową sumę tego sygnału zapisywaliśmy na to. I dopiero potem, po latach, jak pojawiły się zapisy cyfrowe, to Archiwum Polskiego Radia zaczęło digitalizować wszystkie te taśmy. Oryginały wszystkie były na analogu. Jasne. No i teraz właśnie idziemy do Idziemy dalej. bardzo ciekawej części. No i słuchajcie, i tu jest cały rak już z tą siecią Nexus, o której mówiłem, bo konsoleta ma 40 torów i mamy 48 inputów, jak gdyby analogowych do komputera, ale oprócz tego, oprócz tych interfejsów, które mogą zbierać sygnał z tych studiów analogowo, przez sieć cyfrową dostajemy kolejnych 48 sygnałów, na przykład z tego S1, gdzie byliśmy przed chwilą, czy z S2, w związku z czym już nie mamy 48 inputów, tylko mamy 48 analogowych i 48 cyfrowych, czyli już 96. I to wszystko może też trafić do twojej reżyserki, Tak. gdzie łączysz te I wszystkie to rzeczy razem robi ze sobą. różnicę właśnie. I teraz tak,
Tutaj ja na przykład, jak mam wybitnych gości, na przykład Pat Metheny, no to zarezerwowałem tak, jedno pomieszczenie, bo to było nagranie na 100% dla Ani Jopek, Aha. gdzie były perkusyjne instrumenty, gdzie był kontrabas, gdzie był fortepian, kwartet smyczkowy. No i słuchajcie, i zaprosiłem Pata do jednego z tych pomieszczeń, które to pomieszczenie jest powiedzmy średniej wielkości w tym kompleksie studiów. Tutaj jak widzisz są duże monitory z krosownicą wideo, gdzie dla artystów, którzy tu się znajdują w czasie nagrania, możemy przesłać obraz albo z filmu, do którego nagrywają muzykę, albo z innego studia, czy po sąsiedzku, czy z S3, czy z S2, proszę bardzo, czy nawet z S1. Czy oni mogą mieć kontakt wzrokowy? Wzrokowy i słuchowy, bo pytałeś, po co Tak, słuchawki. te słuchawki, Właśnie te które mnie słuchawki tak są męczyły. niezbędne do tego. Aha. No i ja zaprosiłem tutaj Pata, bo uważałem, że to jest pomieszczenie, gdzie on będzie miał Tak. swobodę, wolność i tak dalej. I mówię, Pat, proszę bardzo, proponuję to pomieszczenie. A on mówi, a nie ma czegoś innego? Myślę, kurczę, nie wiem, czy lepsze znajdę. No dobrze, idziemy obok. Idziemy obok. Coś tu dzwoni komuś. Tym się nie przejmujemy. Dobra, w każdym razie wchodzimy do pomieszczenia największego w tym kompleksie. No ja mówię, no mamy to, ale gdzie to dla ciebie tego? On mówi, tak, i rozgląda się i tam przez szybę patrzy Aha. i mówi, słuchaj, a co to jest to? No tak. Ja mówię, no słuchaj, to jest taka kabina, kabina taka separacyjna, że jak chcemy nagrać jakiś instrumencik typu flecik albo Tak. kontrabas osobno, Aha. to tutaj, ale nie polecam ci, bo wszyscy muzycy narzekają, że tu tlenu nie ma, że tu jest Aha. źle i ciasno i w ogóle ci, no nikt tu nie chce nagrywać, nie? Tak. A on tutaj wszedł, popatrzył na to skromne pomieszczenie i mówi tak, ja tu zostaję. Ja miałem oczy większe od moich okularów, ale okej, Ale szanuję. zostaje z czym? Znaczy... On mówi, on tu zostaje, on tu będzie nagrywał. Aha. On stąd, z tego miejsca będzie nagrywał. Po czym ja go pytam, Pat, no ale a jakie ty mikrofony lubisz? Co ja mam ci tu podstawić i tego? A Pat mówi, sorry, ja jestem od grania. Aha. Ty jesteś od dźwięku, a stawiaj sobie tu co chcesz. No to ja już cały spocony ze stresu postanowiłem, że okej, dostał moje ukochane mikrofony DPA i od tamtego czasu tamto nagranie z Anią Jopek jest wykorzystywane przez producentkę jego gitar jako wzór do naśladowania, jak mogą brzmieć gitary Pata. W związku z czym tu nie było nagrania sarandowego. Jak widzicie, akustyka jest raczej kabinowa, Tak. natomiast też się da. Także nie należy się zniechęcać, że jak ktoś nie ma dostępu do S1, to nie zrobi dobrego nagrania. Natomiast to, co chcieliśmy jeszcze zobaczyć i właśnie było w momencie, kiedy tu wchodziliśmy do tej sali, no to jeszcze właśnie ten 16-ścieżkowy, przynajmniej z mojej percepcji 16-ścieżkowy. No jak mu mówię, że 24, to on uparcie, że 16. No właśnie, no ale Ja tego nie rozumiem. Ja widzę tutaj 16 na tych A wskaźnikach tu widzisz wychowu. 24. A, to jest Tylko brakujące. ten już jest nowszej generacji Aha. i to już są, ten magnetofon na przykład różni się od tego głównie tym, że jest już bardziej nowoczesny, jak również posiada system autostrojenia. On się sam stroi. On dostaje sygnał z własnego generatora na poszczególne części głowicy, zapisuje to na taśmie, analizuje, bo tu są 3 głowice. Pasująca, synchroniczna, czyli nagrywająco-synchroniczna i odtwarzająca. Najlepsze parametry odtwarzania, jak się domyślasz, ma głowica odtwarzająca. Tak.
To są paski, gdzie taśmę analogową się przekładało i normalnie żyletką albo czymś się fizycznie cięło. Na przykład w Anglii do dzisiaj to jest standard. W Abbey Road to między utwory, które zostały raz nagrane, które nie są nigdy kasowane, wkleja się blank, żeby było widać, gdzie to tak jak rowek na płycie winylowej szerszy, to tu się wkleja na przykład biały blank, a na końcu się wkleja czerwony blank, żeby wiadomo było, że to jest koniec już wszystkiego. I to jest piękny magnetofon i ten ma 24 ścieżki, ten trochę starszy ma 16 ścieżek i to, co mówiłem w reżyserni. Te magnetofony są zsynchronizowane synchronizatorem. Taśmy kręcą się w tym samym czasie, w odniesieniu do kodu czasowego, który musi być wspólny, bo jak tu nagramy kod czasowy od 0, a tu od 2 godziny, to wiadomo, że one się nigdy nie zsynchronizują, bo mają różną podstawę czasu. Działają jak najbardziej. No ja właśnie może też o tym powiem, bo tutaj jakby jest ta moja z kolei część właściwa. Jak będziemy działali nad wykonaniem materiału w formie analogowej na płycie winylowej. I to nie jest tak, że te urządzenia zupełnie są niepotrzebne, bo wspomniane przez Ciebie studio Abbey Road do tej pory na przykład stosuje taki zabieg half mastering speed. No i jak omawialiśmy Ale właśnie... ty mówisz o masteringu, ja mówię o nagraniach. Tak, natomiast mówię, wiesz, już o przygotowaniu materiału pod kątem podania bezpośrednio na wycinarkę, tak? Więc gdzieś tam chciałem zaznaczyć to, że gdzieś tam w tych rzeczach, które planujemy zrobić przy wycięciu ogrodów życia, bardzo dużo będzie techniki, która jest do tej pory stosowana i czasami jest nieoczywista, tak? No bo jeżeli wycinarka jest sprzed 20 lat, to technikę trzeba do niej dopasować. Tak. Przepraszam. Taka jest prawda. Nie, no to są znakomite urządzenia, ale wyobraź sobie, że jedna taka taśma w tej chwili kosztuje około 3000 zł. Przy prędkości 30 cali na sekundę ona gra, żebym nie skłamał, ale chyba godzinę. Przy 15 calach 2 godziny. I to jest wszystko, co możesz z tego wycisnąć. Czyli koncertu długiego na to nie nagrasz. To jest jedno. Po drugie, no, jeżeli cię stać, żeby kupować taśmę droższą od jednej sesji nagraniowej, kto biednemu zabroni? Kup cały kontener, tir nawet, a ja to jakoś zmagazynuję tutaj i będę używał. Tak. I to już wszystko na dzisiaj, to już wszystko, co zarejestrowaliśmy w studiach Polskiego Radia. Jeszcze raz dziękuję Danielowi i Adrianowi, dziękuję Leszkowi Komosie, dziękuję Tadeuszowi Mieczkowskiemu, dziękuję Polskiemu Radiu za to, że mieliśmy okazję wejść do tych pomieszczeń i zobaczyć, przeżyć to wszystko. Ja przyznam się Wam, że dosłownie tydzień przed tymi nagraniami wróciłem z urlopu na Malcie i jak się tak nad tym zastanawiam, to większym przeżyciem dla mnie była ta wizyta w studiach i spotkania z tymi osobami niż te wakacje. No cóż, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję też wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Słuchajcie, jesteśmy po całej wycieczce w studiu koncertowym Polskiego Radia. Niebywała okazja. Dużo Wam opowiedzieliśmy o tym, jak powstaje prawdziwa muzyka przez duże M. I mówiliśmy o tej interakcji, o tym, co tak naprawdę decyduje o tym, gdzie są emocje w tej muzyce. No i powiedziałem Leszkowi, że mu nie odpuszczę. Jeżeli się trafi instrument i będzie wolne studio, to po prostu musimy z tego skorzystać. Także posłuchajmy czegoś na żywo i dotknijmy tych emocji.